Cześć. Dzisiaj do destylacji mamy dość nietypowy produkt, mianowicie wino z jagody kamczackiej z kawałkami jagody. Jagoda jest bardzo popularnym owocem w naszych ogródkach, doskonale nadaje się na przygotowanie wyśmienitego wina, nadaje się oczywiście również do destylacji. Przelejemy wino w całości razem z owocami. Zbiornik ma grzałki niskiej gęstości mocy, więc nie ma problemu z gotowaniem wsadu z owocami. Na razie złóżmy jednak nasz destylator prosty pod stil. Skorzystamy z większego podstila 76 mm, więc zaczynamy od uszczelki 3-calowej, na której układamy deflegmator, również w tej średnicy. Jako deflegmator w tym destylatorze możecie wykorzystać posiadany dół kolumny Tor 76, albo możecie kupić przystawkę Podstil 76 wraz z takim deflegmatorem, jeżeli tej kolumny jeszcze nie macie. Na górze deflegmatora układamy białą uszczelkę i zakładamy przystawkę Podstil 76, która ma bardzo dużą chłodnicę, pozwalającą na wykorzystanie średnicy deflegmatora. Możemy dzięki temu grzać bardzo dużą mocą. Nie ma problemu z tym, że coś zostanie nieschłodzone, czy wyjdzie jakaś para. Tutaj chłodnica ma 54 mm średnicy. Jest to chłodnica wielorurowa, czasami nazywana chłodnicą shotgun, chociaż taka chłodnica powinna mieć tylko 2 rury, tutaj jest ich więcej. Zakładamy termometr w naszym specjalnym uchwycie, który jest montowany na chłodnicę, a port termometru zaopatrujemy w sondę, która znajduje się na końcu kabla idącego od termometru. Wkręcamy oczywiście na teflon. W dół płaszcza chłodnicy podłączymy zimną wodę, natomiast na górę, tam gdzie woda wychodzi, podłączamy wąż odpływowy. Podłączamy 2 grzałki do prądu. Ten zbiornik ma akurat 4 kW mocy. Ta chłodnica spokojnie radzi sobie nawet z 6 kW. Przy 6 kW można zastosować regulator mocy, bo tutaj już bardzo dużo zależy od mocy wsadu. Rozgrzewamy oczywiście na pełnej mocy. Jeżeli używamy 3 grzałek, moc po rozgrzaniu będzie należało troszeczkę ograniczyć, natomiast w przypadku 2 grzałek możemy grzać praktycznie cały czas na pełnej mocy. Jeżeli mamy regulator, to możemy go użyć, ale praktycznie będzie cały czas ustawiony w pozycję maksymalną. Przy wzroście temperatury oczywiście odkręcamy zimną wodę i ustawiamy ją tak, żeby na wylocie nie była zbyt ciepła. Optymalnie około 35 stopni. Rozgrzanie trwa bardzo krótko, oczywiście zależy to od pojemności kotła. Tutaj dość szybko zobaczymy dużą ilość przedgonu, należy być przygotowanym, przygotować sobie wcześniej naczynie. W związku z tym, że tego wina mamy dość dużą ilość, nie będziemy dzielić frakcji, nie prowadzimy pojedynczego procesu. Wszystko to, co odbierzemy, przekażemy potem na destylację na kolumnę półkową, gdzie doszlifujemy ten destylat. Tutaj oddzielimy przedgon, natomiast całą resztę połączymy do jednego naczynia, odbierając w pojemniki po 1 litrze. Prędkość odbioru jest dość duża. Przy tej mocy grzania będziemy mieli startowo około 6-7 litrów na godzinę, natomiast stosując moc 6 kW możemy pokusić się o prędkości początkowe rzędu nawet 9 litrów na godzinę. Oczywiście wszystko zależy od mocy wsadu, od jego ilości, od tego, ile znajduje się w tym alkoholu, jak była przeprowadzana fermentacja. W tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z winem, które fermentowane było na drożdżach FD3, które posiadamy w naszej ofercie. Wino startowo miało około 15% alkoholu. Odebraliśmy przedgon w ilości 500 ml, przechodzimy do odbioru gonu głównego. Pokazujemy tutaj tempo odbioru. Testowo odbieramy 200 ml, żeby była większa skala porównawcza, między 200 a 400 do jednej zlewki. Zajmuje to 80 sekund. Przeliczając to na litry na godzinę, jest to prędkość początkowa rzędu wspomnianych 7 litrów. Oczywiście odbieranie tego po litrze jest dobrą praktyką, ale tak naprawdę nie jest wymagane. Przy szybkim odpędzie możemy spokojnie odbierać do jednego naczynia. My dzielimy tutaj na litry, głównie po to, żeby pokazać prędkość i nauczyć dobrej praktyki, natomiast doświadczony operator sprzętu prawdopodobnie będzie odbierał to do wspólnego naczynia. Inaczej by się sprawa mała, jeżeli dzielilibyśmy to na frakcje i prowadzili jeden proces, wtedy, tak jak pokazywaliśmy w filmie Okowita na kolumnie, najlepiej byłoby produkt podzielić na mniejsze naczynia, optymalnie 200-300 ml. Oczywiście wszystko zależy od ilości, które posiadamy. Tego typu destylatory stosujemy raczej z większymi zbiornikami, minimum 50 litrów, ale często stosuje się nawet 225 czy 300 litrowe zbiorniki. Wlewamy wszystko do wspólnego naczynia i tam wylądują wszystkie nasze litrowe porcje.
Oczywiście często pojawiają się zarzuty, że utrzymujemy alkohol w plastiku. Otóż plastik PET, z którego wykonane jest to naczynie i z którego wykonanych jest większość obecnie opakowań do napojów, a nawet do alkoholu, jest zupełnie bezpieczny w kontakcie z alkoholem, nawet bardzo stężonym. Można komercyjnie kupić spirytus pakowany w plastik PET. Nic z plastiku PET w mierzalnej ilości nie przechodzi do destylatu. Jest to plastik zupełnie bezpieczny, podobnie jak polietylen wysokiej gęstości. Natomiast niebezpiecznym plastikiem do przechowywania czy nawet do transferu alkoholu jest PCV, dlatego nie używamy węży PCV do odbioru alkoholu. Wąż PCV charakteryzuje się tym, że jest zwykle przezroczysty, często ma symbol widelca i noża, ponieważ są one dopuszczone do żywności, natomiast nie są dopuszczone do alkoholu. Alkohol wypłukuje z nich plastyfikatory, np. ftalany, które mogą skutkować zmętnieniem destylatu. Destylat zanieczyszczony ftalanami niestety nie nadaje się do ponownej destylacji, nie usuniemy to w łatwy sposób. Ich z destylatu trzeba go zutylizować. Dlatego zawsze, jeżeli transferujemy alkohol albo nie podkładamy naczynia bezpośrednio pod chłodnicę, upewnijmy się, że nasz wąż jest z silikonu. Wąż silikonowy będzie mleczny, nieprzezroczysty, bardzo rozciągliwy, a po spaleniu jego niewielkiej ilości zostanie tylko biały proszek, czyli krzemionka, nie pojawi się czarny dym, nie zostaną żadne czarne zwęglenia. Jeżeli nie jesteście pewni swojego węża, zachęcam właśnie do zrobienia takiej próby płomieniowej, czyli odcięciu kilku milimetrów to daje nam zwykle 100% jasność, czy mamy do czynienia z wężem silikonowym, czy wężem tak zwanym silikonowo-igielitowym, ponieważ czasami na porterach aukcyjnych można znaleźć takie tańsze, niestety podróby węży silikonowych. To już trzeci odebrany litr. W zależności od pojemności kotła i od temperatury, którą pokazuje nam termometr, możemy zacząć przewidywać pogon. Pogon możemy rozpoznać na 3 sposoby. Pierwszym sposobem jest obserwacja tego, co odbieramy. Jeżeli odbieramy w przezroczyste naczynia, należy obserwować zmętnienie, które będzie wynikać z tego, że niektóre związki wchodzące w skład pogonów bardzo dobrze rozpuszczają się w alkoholu, ale bardzo słabo w wodzie. Jeżeli przewagę naszego odbioru będzie już miała woda nad alkoholem, one zaczną się wytrącać, powodując tak zwaną opalizację. Destylat będzie mleczny, nieprzezroczysty. To zjawisko będzie tym mocniejsze, im bliżej końca będziemy, czyli im bliżej będziemy tej tak zwanej wody destylowanej na końcu. Drugim sposobem, na którym możemy rozpoznać pogon, jest oczywiście temperatura. Jeżeli mamy termometr w kotle, jeżeli mamy termometr na szczycie, stosując wykres, który dołączamy w instrukcji, zawsze możemy z tego wykresu odczytać, jakie zakresy temperaturowe odpowiadają za związki pogonowe. Zwykle jest to od 97 stopni w kotle, od 94 na szczycie destylatora. Natomiast to bardzo zależy od na przykład ciśnienia, więc nie jest to najpewniejszy sposób. Tutaj sumarycznie na razie mamy okolice 70% w odbiorze, ale jeżeli zmierzymy sam wypływający nam obecnie z chłodnicy destylat, będziemy mieli pewność, że mamy do czynienia z pogonami i to jest właśnie trzeci sposób, czyli pomiar mocy odbieranego destylatu. Najlepiej sprawdzić 2 z nich. Jeżeli tutaj widzimy idealnie, że mamy problem z mętnością, odstawiamy menzurkę z alkoholomierzem i w dość szybkim czasie odbieramy próbkę, która nam powie, ile jeszcze alkoholu jest w odbiorze. Tutaj ważna uwaga. Niektóre destylaty oddają swoje związki aromatyczne nie do końca w zakresie takim, w jakim odbieramy najlepszy alkohol. Krótko mówiąc, musimy ciągnąć dalej po akceptowalnym dla nas poziomie alkoholu, tylko dlatego, żeby wydobyć estry odpowiadające za dane smaki. I tak jest w tym przypadku. Czyli mimo tego, że tutaj w odbiorze mamy okolice 10, może maksymalnie 20% na tym etapie, alkoholomierz po przejściu przez 0 zaczyna się podnosić, czyli praktycznie odbieramy samą wodę destylowaną, to destylat, to co odbieramy, pachnie najlepiej w zasadzie dopiero teraz, czyli wszystkie te estry, które wchodzą w skład wina z jagody kamczackiej, które teraz odbieramy, dopiero w tym momencie zaczynają wychodzić na pierwszy plan. Podobna sytuacja ma się z niektórymi słodami wędzonymi, czyli odbieramy do końca, ponieważ ten posmak wędzonki, fenoli odbieramy dopiero na końcu. Dlatego, mimo tego, że jest tu bardzo niewiele alkoholu, to przeprowadzamy próbę aromatyczną w kieliszku i sprawdzamy, czy to, co odbieramy, nam odpowiada i czy tam przypadkiem nie ma jakiegoś smaku, który by nas interesował.
Po odebraniu ponad 5 litrów w zasadzie zdecydowałem, że więcej aromatów z tego nie wyciągniemy. Smak jagody jest wyczuwalny, więc na pewno przeniesiemy go dalej. Ten proces zobaczycie już niedługo na filmie z kolumną półkową. Natomiast teraz możemy przejść już do wyłączenia sprzętu, ostudzenia go. Zaczniemy od odłączenia grzałek, następnie zostawimy wodę przez minutkę, a potem wyłączymy całość. Dzięki za uwagę.